Są takie momenty w górach, kiedy wszystko zmienia się dosłownie z minuty na minutę. Las spływał topniejącym śniegiem, a zima odchodziła w zasadzie na moich oczach. A przecież ten wyjazd miał wyglądać zupełnie inaczej. Miałem być gdzie indziej, wyżej i ambitniej. Nie zawsze jednak czas wolny da się pogodzić z dobrą pogodą. No i tym razem góry miały dla mnie swój własny plan. Cześć, z tej strony Mateusz i chociaż na razie się na to nie zapowiada, to idę dzisiaj szukać śladów zimy w Gorcach. Tak naprawdę to miałem być dzisiaj i jutro w Tatrach, ale tam w wysokich partiach sytuacja taka dosyć nieciekawa, bo spadło sporo świeżego śniegu, do tego mocny wiatr, trójka lawinowa, no i nawet wczoraj zdarzył się jeden śmiertelny niestety wypadek. Stwierdziłem więc, że wszędzie dobrze, w Beskidach najlepiej. No i wymyśliłem sobie taką pętelkę przez Turbacz. Jeszcze mnie na niej nie było, więc też fajnie. No i na razie tutaj w dolnej części szlaku warunki takie późno listopadowe, ale tam wyżej mam nadzieję będzie ładniej. Gorce. Dla niektórych to góry drugiej kategorii. Brak stromych grani czy przepaści. Długie, zalesione grzbiety. Ale nie ma też krupówek, asfaltu nad Morskie Oko i Chochołowskiej. No i to właśnie tutaj, na niebieskim szlaku z Koninek na Turbacz, las uczy cierpliwości. To jedno z tych miejsc w naszych górach, gdzie natura od lat rządzi się swoimi prawami. Po takim początkowym, spacerowym odcinku zrobiło się tutaj rzeczywiście bardziej stromo, ale przede wszystkim też znacznie ładniej. Jest tutaj wyżej sporo tego śniegu, więc jest bajkowo od razu, zwłaszcza że pogodnie i słonecznie. A ja uparcie zmierzam niebieskim szlakiem z Koninek na Turbacz, bo to taki jest dzisiaj plan. Więc zostawię Wam jeszcze w opisie link do mapki, będziecie mogli sobie prześledzić. Pewnie wrócę takim innym, zielonym, żeby sobie taką pętelkę zrobić. No ale zobaczymy, jak to będzie szło. Na razie takie całkiem przyjemne podejście. Odwilż nadciągała szybciej niż myślałem, ale z każdym metrem w górę Gorce zaczynały pokazywać, dlaczego jednak warto było tu przyjechać. W dolinach rządziło już błoto, a teraz wkraczałem w absolutną baśń. Patrzcie tylko, jaka bajka. No i tam wyżej będą jakieś widoki, ale generalnie ten szlak należy do grupy tych leśnych. Dlatego bardzo się cieszę, że udało mi się go odwiedzić w takich właśnie warunkach. No i ten las, nie wiem czy będzie to widać na ujęciach, postaram się, jest dosyć wyjątkowy, jeżeli chodzi o Gorce, bo znajduje się tutaj taki fragment lasu mało przekształcony przez człowieka. Częściowo oczywiście dlatego, że od lat 80. ten fragment gór objęty jest ochroną w ramach Gorczańskiego Parku Narodowego. Ale ten las chroniono już wcześniej, bo blisko 100 lat temu utworzono tutaj rezerwat. I żeby było ciekawie, to nosił on imię Władysława Orkana, pisarza, który szczególnie rozsławiał właśnie w swoich powieściach przyrodę Gorców. A żeby było jeszcze ciekawiej, to wyobraźcie sobie, że tę nazwę rezerwat otrzymał jeszcze za jego życia. Co się rzadko dosyć zdarza. Raczej czeka się, aż ci autorzy umrą i tam pośmiertnie przyznaje się im jakieś odznaczenia i medale. Więc wyobraźcie sobie, jakie miał poważanie, że zrobiono to za jego życia. No a teraz pooglądajmy jeszcze trochę tego lasu, bo jest tutaj wyjątkowo ładnie. Człowiek się cieszy, gdy dostanie parę lajków w internecie, a ten gość dostał własny las. Szanuję i zachęcam, żebyście w razie czego nie czekali z komentarzami, aż z tego świata zejdę. Kto wie, może gdybym miał tu przesiadywać całymi dniami, to i we mnie obudziłyby się jakieś literackie umiejętności. Zamiast uniesień dopadła mnie co najwyżej zadyszka. Kawał podejścia tutaj jest, bo tak idę i nigdzie jeszcze nie jestem. Na szczęście wokół jest naprawdę ładnie,
więc w ogóle mi się nie dłuży. No ale trochę trzeba się namachać nogami. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj na szczycie turbacza, na samym wierzchołku ma być 5 stopni na plusie, a jutro aż 9. Kolejne dni jeszcze cieplej, czyli idzie taka zdecydowana odwilż. Kto wie, może już wiosna na dobre. No i może to ostatnie takie podrygi zimy i takie ładne zimowe krajobrazy. Tak więc jestem zadowolony póki co ze swojej decyzji. Taka to zima, że musiałem się rozebrać, bo jest naprawdę bardzo ciepło. No i widzę, że dodreptałem sobie do pierwszej, ciekawszej polany. Oj, nawet ławeczka jest. Tu zrobię jakąś przerwę. Tak można wędrować, co wam powiem. Piękna pogoda, do tego ciepła herbata. Tak, herbata, bo mój rozbrat z kawą ciągle trwa. No i do szczytu turbacza nieco ponad godzina. A ta piękna przestrzeń za moimi plecami to polana Średnie. Nie brakuje tu takiej ciekawej przestrzeni, ale widoków raczej nie ma. No ale ona jest ciekawa dlatego, że jak będzie się miało szczęście, to można tutaj spotkać Mikołaja. Pewnie nie uwierzycie. Ja też nie wierzę, bo tak mówi przynajmniej legenda, że raz w roku Mikołaj opuszcza swoje włości w Laponii, czy tam na biegunie, gdziekolwiek go sobie wymyślicie. Przybywa tutaj właśnie w Gorce, żeby rozprawiać z wilkami, ile zwierzyny i zwierząt hodowlanych mogą w ciągu roku zjeść. Taka to legenda. A teraz znowu pod górę. Częściowo cofam to, co powiedziałem o widokach, bo tam bardzo ładnie pokazuje się Luboń Wielki, już w Beskidzie Wyspowym. Jest film na kanale. Tam żegnałem listopad, bardzo ładna wycieczka. Tu żegnam zimę i na razie też jest pięknie. Dzisiaj ten szlak ma masę uroku, bo te ośnieżone drzewa robią wrażenie. Ale pewnie na wiosnę, gdyby trzeba było podchodzić 2 godziny tym leśnym odcinkiem, to ten urok byłby nieco mniejszy. Mnie pewnie by to nie przeszkadzało, bo jakbym się nastawił na wędrówkę po lesie, no to po prostu bym sobie nim wędrował, ale pewnie warto wziąć to pod uwagę. No i tutaj tej zimy jest jeszcze sporo. Tam na polanie, w zasadzie jak się postawiło nogę poza wydeptaną ścieżką, no to tak w połowę łydki można było się zapaść, a na samym dole jak startowałem, śniegu nie było wcale. Więc to jest coś, o czym trzeba pamiętać pewnie na wiosnę, zwłaszcza w Tatrach. Sporo osób zawsze zaskakuje się, na przykład w majówkę, kiedy na dole jest słoneczko, ciepło, wyjdzie się gdzieś wyżej, a tam dalej zima. Tutaj w Gorcach w maju to już będzie pełnia wiosny. Ale mam też nadzieję, że do jutra trochę tego śniegu na drzewach zostanie, bo mam w planach jeszcze jedną wędrówkę. Ten wyjazd miał wyglądać inaczej, ale kiedy przekroczyłem tę umowną granicę zimy, dostałem nagrodę, której w ogóle się nie spodziewałem. Gdybym miał sobie wyobrazić idealny zimowy dzień, to byłoby to coś w rodzaju tego dnia właśnie. Pewnie przydałoby się trochę więcej widoków, ale to będą już za chwilę, pewnie za 20-30 minut. I cały czas jest bajkowo po prostu. No patrzcie. Malutkim minusem było to, że drzewa zrzucały na mnie mokrą breję z precyzją miejskich gołębi. Poza tym jednak bajka. Chociaż pewnie w tym filmie nadużywam tego słowa, więc po prostu patrzcie. Nieśmiało pokazują się widoki. Tam z tyłu mam Beskid Wyspowy za plecami. Widać ładnie Luboń Wielki i Szczebel. Bardzo charakterystyczne. Takie typowo wyspowe. No i świetnie widać też granicę, powyżej której zaczyna się zima. Albo poniżej której zaczyna się wiosna. Mam nadzieję, że te warunki wytrzymają jeszcze do jutra. Potem może być wiosna.
No i dodreptałem sobie na halę Turbacz. Tam widziałem już schronisko, więc powoli dreptam w jego kierunku. No i tu pokazują się ładne widoki. Już to kiedyś na pewno na kanale mówiłem, ale zima w mieście, a zima w górach to dwie zupełnie różne zimy. I tą pierwszą można by śmiało zlikwidować, zostawić tylko tę drugą. Niestety nie da się tak, więc trzeba jakoś to znosić, ale znoszenie dzisiaj takich warunków to przyjemność. No, a teraz kierunek schronisko. Pewnie zostało jakieś 5, może 10 minut. I cały czas jest bardzo ładnie. A wierzchołek Turbacza już niedaleko. Wznosi się w zasadzie gdzieś tutaj. Tylko ja go trochę obejdę. Fajne te skitury, tak się przynajmniej wydaje. Ale nigdy nie miałem motywacji, żeby nauczyć się jeździć na nartach. Więc w moim przypadku wyglądałoby to pewnie tak, że tylko na podejściach bym dreptał na nartach i byłem jedyną osobą, która na zjazdach przypinałaby je z powrotem do plecaka. Na hali Turbacz, którą minąłem wcześniej, dało się zobaczyć taki charakterystyczny ołtarz. No i on został wzniesiony na pamiątkę takiego wydarzenia, kiedy Karol Wojtyła, późniejszy papież, odprawił mszę przodem do wiernych po raz pierwszy. No, to było takie novum. Powiedzielibyśmy, że był takim trendsetterem. A tutaj już docieram do schroniska na Turbaczu i nie zgadniecie, czyje imię nosi. Władysława Orkana. No tak, rezerwat to za mało najwyraźniej. Jedno schronisko też, bo wyobraźcie sobie, że obecny budynek to już trzecie schronisko pod szczytem Turbacza. 2 poprzednie spłonęły, ale to pierwsze, położone w nieco innym miejscu, też miało swojego patrona. I w życiu nie zgadniecie kogo. Nie no, żartuję. Też nosiło imię Orkana i zostało ono nadane schronisku również za życia autora. Ale szef, co? Zima przeminie, hale pasterskie zarosną, schroniska popadną w ruiny, a pamięć najwyraźniej trwa. Ale wiecie, kto był jeszcze szefem? Albo szefową? Anna Górska. To ona zaprojektowała obecne schronisko, ale też to w Dolinie Pięciu Stawów, na hali Ornak i w ukochanej Chochołowskiej. Co to w ogóle za ludzie sukcesu? Ruszyłem na szczyt, schować się ze wstydu pod smrekami. O, na Tatry sobie popatrzę. Pod schroniskiem wreszcie piękny widok na Tatry. No a na sam szczyt Turbacza trzeba jeszcze podejść. Kawałeczek czerwonym szlakiem, jakieś 5-10 minut. To swoją drogą fragment głównego szlaku beskidzkiego. Jest cała seria na kanale, to też zachęcam do obejrzenia. O, gdzieś tam miałem dzisiaj być. No i wydaje się, że odpuszczenie Tatr na rzecz Gorców to trochę tak, jakby szykować się na randkę z Moniką Bellucci, a ostatecznie iść na herbatę z miłą panią z dziekanatu. Żartuję. Nie ma miłych pań w dziekanatach. Ale chodzi o to, że to też może być właśnie super, a może i nawet lepsze, że liczy się wnętrze, dusza, humor i takie tam. Nie wiem, czy nadążacie za tym porównaniem i sam nie wiem, do czego ono zmierza, ale o, patrzcie, Tatry. Nie jest to najbardziej widokowy szczyt w naszych górach, ale da się co nieco pooglądać, zwłaszcza łańcuch Tatr. Prezentuje się pięknie, ale są też wierzchołki w Beskidzie Żywieckim z Babią Górą na czele, słowackie z Watrą, no i Beskid Wyspowy po sąsiedzku. Trochę pomagają te wiatrołomy, uschnięte drzewa, takie przecinki. Jest naprawdę malowniczo. A jeszcze pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu były te widoki znacznie bardziej skromne za sprawą lasu, który był tutaj gęstszy. Ale w przyszłości był bardzo, bardzo ładnym punktem widokowym. I zdarzały się i takie epizody w jego historii. No a teraz wracam sobie dalej czerwonymi oznaczeniami w kierunku schroniska. Tam przerwa i zastanowię się co dalej. Pomysł nie był jakiś skomplikowany.
Chociaż gdy usiadłem z herbatą, zrobiło się tak błogo, jak wtedy, kiedy obudzisz się przerażony rano, a okazuje się, że to jednak urlop i można spać. Ale nie mogłem się rozsiadać za długo. Musiałem trochę ścigać się z odwilżą, bo podejrzewałem, że przy tej temperaturze śnieg na zejściu może wymusić na mnie akrobację rodem z Tańca z Gwiazdami. Tylko bez tańca i bez gwiazd. Orkan dużo by dał, żeby mnie wtedy zobaczyć. Kto by pomyślał, że zima może przemijać dosłownie na oczach. Jeszcze rano byłem optymistą co do tego, czy się ten śnieg na drzewach utrzyma do jutra. Teraz już nie jestem, bo naprawdę jest bardzo ciepło. Widać było po dachu schroniska, jak szybko topnieje ten śnieg, ale zobaczymy. No i teraz ruszam sobie w drogę powrotną. Zszedłem z turbacza i spod schroniska wracam częściowo po śladach podejścia, czyli zmierzam w kierunku hali turbacz, którą tam mogę obserwować po prawej. Potem wybiorę na zejściu szlak zielony. Podchodziłem niebieskim, więc powiedzmy taka namiastka pętelki. Zawsze to trochę inaczej. Teraz to już nawet nie jest ciepło, tylko jest gorąco. No nie spodziewałem się, że będę na tym podejściu taki zgrzany o tej porze roku. No ale dobrze, jest miło. A ja sobie przedreptałem przez halę turbacz za mną. No i tutaj za chwilę ostateczna decyzja. O tym, jak szybko topnieje dzisiaj śnieg, najlepiej chyba świadczy ten widok, który wcześniej Wam pokazywałem na Beskid Wyspowy. Bo jak się zwróci uwagę na te dwa charakterystyczne szczyty, Lubądźwiek i Szczebel, to wydaje mi się, że no dosłownie 2-3 godziny temu te wierzchołkowe partie były pokryte śniegiem. Było widać to po drzewach. No i tutaj też w dolinie trochę więcej było tego białego. A tutaj już taki widok przedwiośnia. No a ja sobie teraz zmierzam do rozejścia szlaków i jednak wybiorę ten zielony. Zielony, bo tam powinna czekać na mnie też jeszcze jedna ładna polana widokowa. Ta tabliczka wyglądała dosyć przerażająco. 3 godziny 15 minut. No ale ten szlak prowadzi tam dalej do miejscowości o nazwie przepięknej Niedźwiedź. A ja aż tam nie idę, odbiję sobie wcześniej, więc myślę, że maks 2 godziny, może godzina 30 i będę na dole. Tak, niewiele się zmieniło. Dalej las, piękny, ale trochę inny niż ten wokół niebieskiego szlaku. A teraz droga prowadzi w dół. Jest no sama przyjemność. Przyjemność i bardzo dużo czasu na myślenie. No bo czasami się wydaje, że góry są wieczne, ale patrząc na ten śnieg, wiedziałem, że i one się zmieniają. Przecież jeszcze niedawno przez te hale sunęły stada owiec. I może schyłek tamtych czasów ktoś wspominał jak ja, odchodzącą zimę. Ale tutaj spokojnie i cicho. Pod schroniskiem było trochę więcej osób, no bo wiadomo, tam też wszystkie szlaki prowadzą. Z każdej strony świata da się na ten turbacz wejść. A tutaj na zejściu znów jestem sam. I jest bardzo spokojnie. Nawet ptaki zaczynają śpiewać. A ten grzbiet taki trochę odmienny od tego wcześniejszego. Momentami jest w dół, czasami nawet stromo. Raz na jakiś czas trzeba coś podejść, raczej łagodnie, potem znowu w dół. No i przez takie grzbieciki się raczej maszeruje. Co chwilę jestem bombardowany jakimiś resztkami śniegu. No i nie jest tak łatwo, jak się wydawało. Myślałem, że to będzie taki spacerek, a tu znowu do góry trzeba dreptać. I z tego, co mi pokazuje zegarek, już ponad 850 metrów w pionie zrobiłem. A z tego, co widzę, jeszcze nie koniec. Na tym etapie wycieczki myślami byłem już przy ciepłym obiedzie. Nie oceniajcie, ale moje myśli często tam wędrują. Wiadomo, że wtedy podchodzi się jakoś tak niemrawo, zwłaszcza gdy nastawiłem się już tylko na zejście.
Zanim jednak obiad, o dziwo, deser widokowy. Dobrze, że Orkan nie musi słuchać tych porównań. Było pod górkę, potem znowu w dół, no i dotarłem. Jestem na polanie Turbaczek z bardzo ładnym widokiem na Beskid Wyspowy. Widać między innymi Ćwilin z taką ładną polaną michurową i jest też Mogielica, najwyższy szczyt tego pasma z polaną stumorgową. No, nazwa Turbaczyk łudząco podobna do turbacza. Ale jeszcze nie koniec, bo będę schodził później do Doliny Potoku Turbacz. To jest ten sam, który tak ładnie szumiał na początku. No i podobno ta nazwa Turbacz jest pochodzenia włoskiego i oznacza coś w rodzaju szalonego, porywczego. Początkowo określano tym mianem właśnie potok, a później tę nazwę przeniesiono też na szczyt, który pierwotnie podobno nazywał się Kluczki. Przez jakiś czas nazywał się też Niedźwiedziem. A to wina kartografów austriackich, którzy z pobliskiej miejscowości, tej, do której prowadzi Szlak Zielony, przenieśli nazwę miejscowości na szczyt. No i jest tutaj zaskakująco rozległy widok. Patrzcie. Wdrapałem się nie bez trudu na górną część tej polany. No i tutaj jest widok niesamowity. Widać między innymi Babią Górę jeszcze. Mam nadzieję, że ci Austriacy, którzy tak namieszali tu kiedyś na mapach, byli tak samo zdyszani jak ja teraz. Ale patrząc na tę panoramę, muszę uczciwie przyznać, że to całkiem niezła nagroda za odrobinę wysiłku. Zastanawiam się tylko, jakie widoki mogli oni podziwiać, kiedy w Gorcach kwitło pasterskie życie. Mój Szlak Zielony, którym teraz przemierzam, biegnie przez jakiś czas równolegle z taką ścieżką przyrodniczą, też oznaczoną na zielono, więc gdybyście kiedyś powtarzali tę wycieczkę, to pamiętajcie, bo ta ścieżka przyrodnicza zatacza taką pętlę i tutaj można było odbić w lewo i trochę sobie skrócić drogę na parking, ale ja idę, tak jak wskazują znaki zielone, i odbiję później, bo chcę przejść jeszcze przez jedną ciekawą polanę. Szału raczej nie ma. Chociaż zawsze to jakaś odmiana od spaceru wśród drzew. Widoków raczej brakuje. Ale kiedyś ponoć ten szał był. Bo Władysław Orkan, ten pisarz, o którym dzisiaj ciągle gadam, to tutaj właśnie zaszywał się w takim szałasie, który się tu znajdował. No i tu czerpał inspirację i pisał swoje utwory. No niestety z biegiem lat te hale niektóre zarastają. Na szczęście niektóre z nich w Gorczańskim Parku Narodowym są okresowo koszone, więc jest szansa, że jeszcze jakiś czas przetrwają. Długo na pewno nie przetrwa zima. Im niżej schodziłem, tym częściej drzewa fundowały mi prysznic. No i docierało do mnie tam na zejściu to słynne powiedzenie: gdy trzeba zmienić swój plan albo zrezygnować ze szlaku, góry poczekają. Poczekają, ale Gorce pokazały mi, jak wszystko w nich bywa ulotne i zmienne. Zmieniają się schroniska, znikają widokowe hale, a i pogody nigdy dwa razy nie trafi się takiej samej. Zmieniam się wreszcie i ja. Dotarłem chyba do tej dzisiejszej granicy zimy. No i powiem wam, że z drzew dosłownie się leje. Słychać tak, jakby padał deszcz. Ciekawe, czy jutro gdzieś tam na szlaku będą jeszcze ślady po tych ładnych drzewach. Oczywiście już teraz zapraszam was na ten drugi odcinek. A teraz jeszcze idę do takiego skrzyżowania szlaków. A nie, czekajcie, pokażę wam. Patrzcie. Musiałem przerwać to moje gadanie, no bo rzeczywiście jak deszcz to wygląda. A teraz czeka mnie ostatnie wyzwanie, czyli dojście do takiego skrzyżowania po tym mokrym, rozmiękłym śniegu. Miejscami dosyć nieprzyjemne to zejście, bo było za mało śniegu, żeby raczki zakładać, takie gołe, śliskie kamienie. No ale szedłem sobie spokojnie i dotarłem do takiej szerokiej drogi. I to ona mnie interesuje, bo Szlak Zielony biegnie dalej
do niedźwiedzia, jak już pewnie wiecie. O tam. A ja odbiję sobie teraz tutaj Koninki Hucisko. Tą szeroką drogą właśnie na metę mojej wycieczki. Według tabliczki 25 minut. Więc powinno być już tak relaksująco. I to jest dobry moment, żeby się na dzisiaj pożegnać. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Dajcie znać w komentarzu. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. I że przede wszystkim do jutra trochę tego śniegu zostanie. Trzymajcie się dobrze, do zobaczenia. Cześć! Tak oto skończyły się moje plany podboju zimowych Tatr. Zostały mi mokre buty i pot na plecach. Ale na parking schodziłem naprawdę zadowolony. Tatry nigdzie nie uciekną i rzeczywiście poczekają. Ale ta znikająca na moich oczach zima w Gorcach wydarzyła się tylko dzisiaj. Czasami więc warto wcisnąć hamulec. Choćby po to, żeby zdążyć zobaczyć świat, który jutro będzie już wyglądał zupełnie inaczej.